Dobra, dzisiaj będziemy demontować dyfer, bo trzeba go w końcu oddać do spawania. I tak słowem wstępu. Corvette, tak jak już wspominałem wcześniej, ma trochę inaczej poprowadzony układ napędowy niż większość samochodów, z którymi się spotykamy, bo po kolei jest tutaj silnik, następnie jest wał w tubie, dopiero skrzynia biegów i na samym końcu dyfer. No cóż, są plusy i minusy takich rozwiązań. Jednym dużym plusem jest to, że wszystko jest sztywno spięte ze sobą i tak naprawdę można podnieść całą budę i zostawić napęd na ziemi. Aczkolwiek są też pewne minusy. Dla nas największym minusem jest to, że pod dyfrem znajduje się cała krata, która trzyma tylny zawias, więc niestety, ale wymiana dyfra wiąże się z opuszczeniem tej całej kraty. Jest trochę więcej roboty niż w przypadku BMW chociażby. Dobra, zaczniemy od ściągnięcia zacisków. Teraz odczepimy wahacz górny. Tego się nie spodziewałem. Nie myślałem, że on będzie aż tak luźny. Teraz należy odpiąć czujnik ABS-u od spodu. Jest taki klips, który należy lekko podważyć palcem. I teraz musimy odpiąć jeszcze linkę hamulca ręcznego. Teraz odkręcimy jeszcze mocowanie górne amortyzatora. Teoretycznie to już będzie wszystko. Ta strona jest już cała odpuszczona. Musimy to wszystko powtórzyć z drugiej strony. I wtedy zrzucę ten wózek, kratę. Pod spodem, z tego co widzę, mamy 4 śruby mocujące te sanki główne. Tak. I jeszcze 2 tam z tyłu. I tutaj jest poduszka dyfra. Kolejne 2, więc w sumie 6 śrub i teoretycznie to powinno wyjechać. Kręcimy. Problem tutaj jest to, że śruby są dość długie i nasadka by się przydała długa, niestety nie mamy, więc tak lekko ją doprowadzając, dzięki temu, że no tak naprawdę nie jest tutaj wszystko ani zapieczone, ani mocno skręcone. elektryka jest przypięta
więc należy te zaczepy odpiąć. Teraz mamy wszystko podkręcane, przynajmniej teoretycznie. Możemy próbować to zrzucać. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać w rzeczywistości. Tutaj widać, że są jeszcze twarde przewody hamulcowe i elektryka mocowana u góry do wózka. Cały wózek jest już odpięty. Okazuje się, że bardzo ważne jest to, aby wyszarpać półosiem. One są po prostu wciśnięte. Trzeba podlewarować wahacz i wtedy trochę półosią poszarpać i wyskakuje na zewnątrz. Druga bardzo ważna sprawa są twarde przewody hamulcowe, które tutaj widać idące od zacisku, i one są puszczone pod półosią, więc po prostu przy wyciągnięciu półosi trzeba te przewody ominąć. No i teraz już wygląda na to, że w końcu będzie można całym tym wózkiem wyjechać. Dobra. Tak to wygląda. Teraz czas wziąć się za wymontowanie dyfra. Tutaj mamy dyfer, tutaj skrzynię, która jest już podparta. Jest tutaj kilka śrub i nakrętek, które trzymają dyfer. Weźmy się za rozkręcenie. Dyfer udało się wyciągnąć. Na drodze stoi ten oto czpień, który wychodzi ze skrzyni biegów, i to jest największa bolączka, gdyż przy próbie wysunięcia go do tyłu jest blokowany przez wypełnienie podłogi w bagażniku. I normalnie z tego co widzę należałoby cały napęd opuścić pod ukosem. Jednak no jak wiemy, to nie jest zbyt dobre rozwiązanie, jeżeli trzeba w miarę sensownie wyciągnąć dyfer, więc na nasze potrzeby wprowadziliśmy małe udogodnienie. Będziemy robić podłogę na płasko w bagażniku. Dzięki temu dyfer będzie można spokojnie wyciągnąć do tyłu. Jest już na wierzchu. Już za chwilę jedziemy do znajomego, aby to porządnie pospawać. I wtedy, kiedy będzie się kręcić już równo, składamy wszystko do kupy. Będziemy działać dalej. Do zobaczenia, cześć!